Witam Was serdecznie, Michał Miłowski. Damian Soćko. Słuchajcie, dzisiaj zrobiliśmy taką pozorowaną akcję serwisową z Damianem. Chciałbym, żeby Damian Wam pokazał, troszeczkę przybliżył, czym się zajmuje i w ogóle o naszym mobilnym serwisie, tak? Bo zainwestowaliśmy w to, żeby wszystkim klientom było lepiej i żeby Tobie też było lepiej wykonywać te naprawy i łatwiej. Chciałbym, żebyś pokazał widzom i naszym klientom i potencjalnym klientom, co Ty dzięki temu transporterkowi możesz zrobić. Poza tym, że dojedziesz do klienta i czy wszystkie naprawy jesteś w stanie wykonać, czy tylko częściowo? Znaczy większość napraw naprawdę, może nie tyle, że w 100%, ale w 90% jestem w stanie naprawić maszynę na miejscu. Tym samochodem, tak mam samochód wyposażony w środku narzędzia plus części, że jest to możliwe po prostu. To co, pokażemy w ogóle auto? Powinno wjechać praktycznie na każdą pralnię, bo to jest... Nie było kłopotu z tym. Nie było kłopotu, nie? Że dotychczas nie było żadnego kłopotu, żeby wjechać do środka, nie? Dobra, to pokazuj nam, nie wiem, od której strony chcesz zacząć. No dobra, no zaczniemy od bocznej strony. Pierwsze fajne urządzenie, co to jest ta praska, też jest potrzebna, zwłaszcza do automatów szorujących, niektóre elementy trzeba wycisnąć prasą. Mamy ładnie wysuwaną, jest dodatkowe urządzenie, fajne wyposażenie to jest, przydaje się, już to używałem. Za tą praską mamy następne, tutaj bym pokazał w środku dodatkowe narzędzia, to jako spawarka, ściągacz hydrauliczny nawet mamy, no zestaw narzędzi, GDOR wiadomo, plus mamy jeszcze, co jest ważne, też analizer, komputer, to do sprawdzenia maszyny, czy wszystko jest ok. To mamy z tej strony bocznej, możemy przejść na tył, pokażę jakie mam dodatkowe wyposażenie w szufladach, bo to jest samochód wyposażony dosyć fajnie, bogato. I miodełko, które się też wysuwa, też jest potrzebne. Narzędzia mamy tutaj części w szafkach, które są wyposażeniem dodatkowym. Reduktor, motoreduktor silniczkiem, szuflady, wszystko jest, nawet śrubeczki, nakrętki jak są potrzebne, wszystko mamy. No w innych szufladach tak samo i narzędzia, znaczy części elektroniczne tak samo są, które są potrzebne. Powiedz mi, jak wiesz, powiedzmy, że jedziesz, nie wiem, do automatu szorująco-piorącego ekonomii, gdzie jest jakaś awaria, to rozumiem, że dodatkowo się przygotowujesz. Jakie informacje dostaję od klienta, co jest wstępnie mi przekazuje, co jest uszkodzone, to wiadomo, no, są rzeczy, które muszę zabrać, a nie wożę to na co dzień, bo to jest niepotrzebne. No to jak na przykład rura, oczywiście, nie wiem, pękła, taki wałek napędzający właśnie stół automatu szyjącego, jak pęknie czy coś, no to niestety to ma 3 metry. Szczerze mówiąc, im większy masz feedback od klienta, im więcej ci powie, prześle ci zdjęć, jaki jest problem, tym jesteś bardziej przygotowany, jesteś w stanie wtedy z każdą awarią się zmierzyć. Tak, nie ma z tym problemu. Jestem w stanie zrobić. Nawet mi się wydaje, że powiedzmy, nie wiem, pęknięty wirnik, doraźnie w sumie jesteś w stanie pospawać. Jestem doraźnie. Miałem taką sytuację raz i to naprawiłem. Było pęknięcie, wysunąłem. No ale to też musisz mieć pierścień na przykład, nie? Bo jest pęknięty pierścień czy pęknięty wirnik. Też musi być do tego przygotowany, nie? Tak. Akurat ten pierścień też mam na samochodzie, powinny mieć teflon, powinny mieć takie rzeczy. Wszelkie gwarancyjne sprawy to jest, chyba się nie zdarzyło, żebyś nie wykonał jakoś na miejscu u klienta, nie? W ogóle to mi się chyba nie zdarzyło, żebym nie wykonał zadania jakiegoś na miejscu. No ale nie, no to się nie, wiesz, już z góry się nie podejmujemy, nie? Tylko jest założenie, że trzeba maszynę jechać, odebrać i przywieźć do firmy, ale to niezmiernie rzadko to się zdarza. Zresztą oglądacie to wszyscy, więc możecie napisać w komentarzu, jak to wyglądało u Was, jakie macie doświadczenia z kontaktem z serwisem Protima i z serwisem Damiana, czy polecacie, czy nie polecacie. No dobra, bo też możesz tutaj rury zabrać, no masz możliwości Tak. przeogrom. No jest.
ułatwiona robota. Ja się cieszę, że mam ten samochód, dostałem nowy tutaj, że mam narzędzia też nowe. No bo ten Caddy to już się zrobił się trochę mały w ogóle, bo troszeczkę. Nie wiem, czy pamiętacie, Damian jeździł Caddykiem i tych rur przede wszystkim nie mogło się zabrać, to dłuższych elementów. Wtedy na dachu musiałem to wozić na bagażniku, wtedy były takie akcje. No i chyba większy komfort w trasie. Oczywiście, w ogóle wygodniejszy jest to. Damian, chciałem poruszyć jeszcze temat piast w wirówkach do dywanów. Pytanie pierwsze takie, czy klient jest w stanie sobie sam wymienić piastę? Oczywiście. No ja też to wiem już, także to było pytanie retoryczne. Jest nawet filmik, tak, który dajemy klientom, nie jest on oficjalny, ale możecie poprosić, jeżeli będziecie chcieli samodzielnie wymienić piastę w swojej wirówce, możecie to zrobić i dostaniecie od Damiana link do filmu, jak wykonać samodzielnie naprawę. No i powiedz mi, jest to skomplikowane? Nie, tam parę narzędzi wystarczy i można to zrobić samemu, nie? To jest tylko potrzebne tak naprawdę i imbusy i 19 grzechotkę z nasadką i jesteśmy w stanie wymienić i oczywiście do tego będzie potrzebny jeszcze silikon, nie, żeby uszczelnić. Ale i w zasadzie każdy klient, który ma wirówkę tam od któregoś roku naszą na tych piastach, bo w zasadzie tam są tylko dwie wirówki, to jest wirówka ta 4511, czyli ta wielka wirówka, która ma inną piastę i wirówka ta najtańsza Solution W3200, ona jest na łożyskach zwykłych, a tak wszystkie inne wirówki mają piastę. I teraz pewnie wielu klientów jeszcze nie wie o tym, że my robimy piastę regenerowaną, tak? Że jeżeli masz piastę starą, możesz do nas przysłać i dostaniesz z powrotem regenerowaną, ale ty i tak zachęcasz klientów, żeby zawsze mieli jakąś piastę. Tak, ja zachęcam, bo naprawdę warto mieć tę jedną piastę na półce, bo w niespodziewanym czasie ta piasta się zepsuje czy coś, a to mówię, to jest naprawdę z godzinka roboty i piasta założona i można bawić się dalej, nie? Możecie za pierwszym razem podejrzeć, jak Damian to robi, on niczego nie ukrywa. Nie zależy nam na tym, żeby faktycznie do was jeździć, nie wiem, 500 kilometrów i wam wymieniać w pół godziny piastę, bo to jest bez sensu. Masz taką piastę tutaj, możesz pokazać? Taką regenerowaną? Zaraz to podam, mam tutaj taką jedną. Tu mamy taką piastę zregenerowaną. Ona tak jest odmalowana tylko z zewnątrz, ale w środku ma wszystko nowe. To mówimy tak, zostaje tylko stara obudowa i plus wałek, resztę jest nowe. Uszczelnia jako tak zwany zimmering, zaślepka, w środku łożyska są stożkowe, wszystko są nowe, pozakładane. Także w zasadzie jest stara obudowa i tylko sprayem jest odmalowane. To się nie zużywa, to się nie psuje. Jak fizycznie nieuszkodzona jest, to po prostu jest ok. Dobra, nie podamy teraz ceny, bo te ceny szaleją, zmieniają się, możliwe, że za chwilę będą z powrotem taniałe, ale tu jest chyba, że połowa ceny kosztuje... Tak, no może nie połowa troszeczkę, ale coś w przybliżeniu jest tak, że na pewno taniej jest niż nowa. Czyli nie możesz starej piasty kupić za pół ceny, tylko musisz nam przysłać starą, a najlepiej mieć w zapasie nową. Ile czasu myślisz, czy roboczo godzin taka piasta powinna wytrzymać? No, to jest takie troszeczkę ciężkie pytanie zadałeś teraz. Bo, ale właśnie wszyscy na pewno są ciekawi, ja wiem, że to jest ciężkie. Bo jak mam to wytłumaczyć, że ile godzin, to godzin? No kwestia jak smaruje taką piastę, dba o nią, bo jeżeli ktoś 130 motogodzin na przykład potrafi zdjąć osłonę tej piasty i przesmarować tym świeżym smarem, no to ja uważam, że to wielokrotnie dłużej wytrzyma. Wierzcie, że ja wymieniałem piasty, co mieli tam nawet, nie wiem, po 600 motogodzin nawet prawie spotyka, ale osobę naprawdę smarowali, sprawdzali, kontrolowali na tym, pilnowali. Dobra, naprawdę. To powiedz teraz, jak dbać o taką piastę, żeby ona jak najdłużej przeżyła. Co powinni klienci robić? No przede wszystkim przesmarować, nie? Jest tu miejsce keramidka, wkładamy smar, przede wszystkim trzeba tą śrubkę odkręcić. Pokażmy to, pokaż. Bo jeżeli jej nie odkręcimy, no to uszczelniacze puszczą, nie? Bo to się... Tak, tu mamy zimmeringi z tej strony i z drugiej strony i po prostu wypchniecie wszystko ze środka. No ja robię tak, że smaruję to, obracam kołem teflonowym kilka razy, żeby ten smar tam się obrócił razem z tym i jeszcze pompuję, jak zacznie wychodzić ten smar na zewnątrz, skręcam, zostawiam. Czyli czekasz, aż po prostu wychodzi ten stary, zużyty, brudny smar, tak? I z powrotem dokręcamy to. I wszystko, tak? To jest wszystko. To jak ty byś miał swoją wirówkę, to jak często byś to robił? Co 30 motogodzin. Co 30 motogodzin. Tak bym no tak, bo w zasadzie nie możemy powiedzieć, że co miesiąc rób to, bo jeden będzie prał 3 dywany w tygodniu, a drugi będzie prał 50 dywanów. Każda skrzynka elektryczna ma licznik i można to zaznaczyć, pisać sobie, tak jak w samochodzie. W samochodzie też kontrolujemy kilometry, tu możemy kontrolować motogodzinę.
I przy okazji powiedzmy jeszcze, oprócz tego, co jeszcze takie jest bardzo istotne w wirówkach do dywanu? Wiróweczka jeszcze jest istotne, to nie jest tylko związane z piastą, ale też mamy z tyłu łożysko i też mamy, co jest ważne, bardzo często przyjeżdżam zawiasy. Zawiasy stoją i to robią się koszty i to jest naprawdę warto też smarować. No o tych zawiasach już wielokrotnie rozmawialiśmy, ale może podejdźmy jeszcze do wirówki i pokażmy o co chodzi. Najważniejsze jest tak, że jak te drzwiczki otwieramy, ta śruba musi się otwierać z drzwiczkami. Ona musi się obracać, nie może stać. Bo jeżeli ona stanie, no to znaczy, że już tu coś się dzieje w tej kostce tutaj w zawiasie. I tu jest element karamitka, który trzeba smarować. Ja smaruję to, ruszam prawo, lewo drzwiami, tu zacznie wychodzić smar, jak tu widać właśnie i wtedy jest ok. To jest naprawdę pilnować tego. Tak jak góra, tak i dół. Czyli, bo to jest bardzo proste, słuchajcie, jeżeli w tej chwili widzicie, chodzi w tej płaszczyźnie ta śruba, tak? I to jest prawidłowe. Jeżeli tutaj się zapiecze, tak? Czyli tutaj nie ma smaru, zaczyna chodzić w tym, tak? I w tym momencie się zużywa nam język, dochodzi do zapieczenia tego i najczęściej wtedy trzeba wymienić całość, tak? Czyli ten język plus tą kostkę i śrubę. I się robią koszty. Tak, bo to sama wymiana to nie jest tak łatwo, bo te śruby tu są przykręcone, one są w środku, tam jest wiadomo praca z wodą, tu jest później koryzuje troszeczkę. Korozja jest, tak? No i to jest ciężko później odkręcić to, nie? No, że trochę zabawy jest. No i po prostu nie smarujemy, czyli robimy rzecz, która wymaga ile? 5 minut w ciągu miesiąca? Bo to oczywiście. 5 minut i kosztuje, nie wiem, 2 grosze troszeczkę smaru. Jak to jest zaniedbane z jednej i z drugiej strony, no to potem są koszty rzędu, ile takie, dobra, nie mówmy ceny, ale no nie kosztuje to mało. Można policzyć to plus dojazd, plus serwis, to tamto, to są koszty, się robią. Tak, a wy będziecie się szarpali, bo nie będziecie mogli otworzyć drzwiczek. I jeszcze też bardzo częstym, co bym poruszył tematem, jest smarowanie tutaj tego miejsca, tak? Czyli na tej śrubie nie powinno już, tutaj to już nie jest za dobrym przykładem, bo to jest po prostu brudne, upaćkane. Powinien być ten smar jakby wymieniany i nakładany. Przy okazji, jak robicie zawiasy, to trochę tego smaru, który wam wyjdzie, wyczyścić ładnie, to wszystko tutaj umyć i zawsze to musi być smar. No jeżeli będzie się stal tarła o stal, to będzie się to wycierało. I o ile jeszcze jakimś ogromnym problemem nie jest to przy tych wirówkach Tornado, tak? Bo możemy tą blaszkę tutaj sobie wymienić, to przy tańszych wersjach już tej blaszki nie mamy, tak? I tutaj będziecie po prostu, nie będzie smaru, to będziecie wycierali tutaj ten element, będzie się niszczyła śruba, będzie się niszczył ten element i będą pojawiały się naprawdę niepotrzebne koszty nikomu. Nie? Co jeszcze bym podkreślił, co wrócimy do zawiasów, żeby te śruby pracowały, jeszcze jest jeden taki problem, jeżeli ta śruba stoi, zaczyna się wycierać ten język. Jeżeli ten język zrobi się jajo, tak powiedzmy, otwór w tej śrubie, to zaczynają dźwiczki latać góra-dół i zaczynają stuki robić. To też jest bardzo istotne. Hałasować zaczyna wirówka. I słuchajcie, ja też pragnę przypomnieć wszystkim, że pamiętajcie, wszystko trzeba serwisować, prawda, Damian? No wszystko. No nie tylko maszyny, protimy, ale każde inne. Taki samochód też musi pojechać jest na gwarancji, musi pojechać na przegląd i muszą to zrobić fachowcy. Damian, wiadomo, że ty byś tu sobie pogrzebał przy tym aucie, ale no jest przegląd i trzeba po prostu na niego pojechać i zrobić. I ja już mając prawie 50 lat się nauczyłem jednej takiej zasady, tak, że lepiej zrobić przegląd niż potem naprawę niepotrzebnie. Nie? Czy to gwarancyjnie, czy pogwarancyjnie? Nawet pogwarancyjnie. No, zrobić taki schemat i sobie po prostu pilnować i robić te przeglądy. Nie? Zawsze możecie do Damiana zadzwonić, zawsze możecie się dopytać. Najlepiej, jeżeli nie odpowiada, to ja zachęcam, bo Damian jest jeden, was są setki, nie zawsze może odebrać telefon, czasami jest upaprany po łokcie, bo właśnie komuś ratuje i naprawia maszynę. I napiszcie wtedy do niego SMS-a, on na pewno do was odpiszesz. Nie? Najlepiej po prostu nie odbierze, piszcie SMS-a i do was oddzwoni, a zlecenia na serwis składajcie na maila, bo to wtedy nam nie ginie i też przygotowujemy wtedy wam dokładną wycenę. I zachęcam jeszcze do jednej rzeczy, bo wszyscy narzekają, że jest drogi dojazd. No, że drogi jest dojazd, no niestety. No ale paliwo niestety, kosztuje. Paliwo kosztuje, autostrady kosztują. Słuchajcie, Damiana czas,
jego roboczo godziny, które siedzi w tym samochodzie, też kosztują. Często jest tak, że jak dojedzie 500 km gdzieś do klienta i wykona nawet drobną naprawę, no to nie może w tego samego dnia wracać 500 km, więc musisz gdzieś się przespać, tak? Nie wybierasz Sheratonów, ale no to też kosztuje, nie? Więc musicie też zrozumieć i zachęcam Was do tego, że jeżeli macie zaprzyjaźnione pralnie, a na pewno macie w okolicy, a jeżeli nie, to się spróbujcie porozumieć ze sobą i warto wtedy zlecić serwis w 2, w 3 pralnie, tak? I podzielić koszty tego dojazdu, tak? Znacznie możecie sobie to obniżyć. Przy 2 firmach obniżacie sobie koszt dojazdu o 50%, tak? A w zasadzie przy 3 firmach jeszcze więcej, nie? Po 30% kosztuje wtedy przejazd. Także nie wiem, coś dodajemy, Damian, jeszcze do tego wszystkiego? No, polecam, zawsze mówię, smarować maszyny, a posłużą. Dobra, jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I jeżeli macie pytania, to albo piszcie, albo dzwońcie, albo napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia, hej. Hej. ProTeam. Zadbamy o Twój biznes.